A czy ty jadłeś już kwitnącą cebulę? Jeżeli nie, to zostań ze mną. Zaraz się dowiesz, jak to zrobić. Ślinka cieknie. Jak zawsze. Dzisiaj cebula. Cebula w nie dość oczywistym wykonaniu, bo blooming onion, kwitnąca cebula. Przekąska rodem z Ameryki, a jak z Ameryki, to musi być gruba. A do tej cebulki zrobimy też sos. Sos czosnkowy, czosnkowy, ale to nie będzie zwykły sos czosnkowy, bo jeden składnik, którego zawsze dodaję, zmienia ten sos w całkowicie inny smak. A jaki to jest składnik? Zostań ze mną. Zaraz się dowiesz. Cześć czapka. Zaczynamy. Do blooming onion na pewno będziesz potrzebował cebuli. Mamy cebulę, to pamiętajcie, żeby obciąć ją tutaj od strony jakby szczypiorku, tam gdzie ten szczypiorek mamy, a nie od strony korzeni. Więc równiutko staramy się na wprost fajnie tutaj to przeciąć. No i po prostu obieramy ją. Kwitnącą cebulę najczęściej robi się w głębokim tłuszczu. No wiadomo, jak to Ameryka. Tam raczej nie ma miękkiej gry. Tam wszystko musi być sowicie skropione fryturą. Tak samo i ta kwitnąca cebula. Nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy kwitnąca cebula, kwitnący. Zobaczycie, to będzie naprawdę przypominało kwitnący kwiat, a to będzie kwitnąca cebula. Więc po prostu obieramy. Cebula obrana, posprzątamy, pokazuję, jak ją dobrze naciąć, aby wyszła nam z tego kwitnąca cebula. Deska wyczyszczona, teraz kładziemy sobie tą cebulę i i ją sobie tak po prostu nacinamy. Proszę bardzo. Do końca. I zobaczcie. Rozkłada nam się jak kwiat. No właśnie, stąd ta nazwa kwitnąca cebula. Pięknie nam się rozłożył ten kwiat. Tutaj za chwilę będziemy to panierować, ale zanim będziemy panierować, to jeszcze trzeba ją zamoczyć w wodzie, najlepiej na jakieś 2 godziny, zimnej wodzie, z dodatkiem lodu, dzięki czemu ta nie będzie taka ostra w smaku cebula. Zobaczcie, jaka piękna, kwitnąca cebula nam się tu zrobiła. Różyczka. Dobra, teraz woda. I naszą cebulę wkładamy do środka. Tak zostawiamy na około 2 godziny. Dobra, a to przepis na mój sos czosnkowy z składnikiem, który zmienia go naprawdę w obłędny smak. Co dodajemy? No wiadomo, łyżka majonezu. Jak chcesz więcej, dodaj 2. Ja dam 2 dzisiaj. Do tego śmietanę 18 też dajemy łyżkę. I jogurt. Również 1 łyżka. Nie zapominamy o cukrze. Taka dobra szczypta. I oczywiście sól i pieprz. Sól, pieprz, pepe. No i oczywiście główny punkt programu, czyli czosnek. Ile tego czosnku dać? To tak naprawdę zależy od Ciebie i przede wszystkim od produktu, którym będziesz dysponował, bo czasem te czosnki są, wiesz, aż 3, a tak naprawdę jakbyś nie dał wcale, mało aromatyczne. Ja staram się kupować to na targowiskach od rolników, od zaprzyjaźnionych osób, które gdzieś hodują takie swoje produkty. Dzięki temu mam pewność, że ten produkt jest naprawdę dobrej jakości i co? Jest naprawdę aromatyczny. No, 3 w zupełności wystarczą. Ja lubię mocno czosnkowe, więc mi to nie będzie przeszkadzało, a Ty sam zdecyduj sobie. Zawsze możesz potem dodać. Pamiętaj, lepiej dać trochę mniej niż więcej, bo wtedy łatwiej sobie dodać. Czy jakoś tak. Wciskamy ząbki do środka. Czosnek mamy już wciśnięty, więc przyszła pora, żeby to po prostu wymieszać.
I teraz, uwaga, tajemniczy składnik. Wyciągam go jak królika z kapelusza. Ogórek kiszony. Nie. No nie będzie ogórek kiszony, ale sok z ogórków kiszonych. Tak, dolewam taką dobrą łychę tego soku. Ja daję to właśnie zamiast cytryny. Dużo osób daje cytryny, ja daję właśnie ten sok z ogórka kiszonego. I to naprawdę mega zmienia ten smak tego sosu czosnkowego. Kwaśno-słone, czosnkowe. Wiesz, spróbuj. A zobaczysz, że będzie to całkowicie inny sos czosnkowy niż taki, który znasz. Chyba że już znasz ten, no to jest ciapka, nie? I tak właśnie powstał nasz wspaniały sos czosnkowy. To co tygryski lubią najbardziej. Do ciasta, do tej kwitnącej cebuli będziesz potrzebował mąki pszennej, około 100 gram, łyżeczkę papryki wędzonej, łyżeczkę papryki czerwonej, słodkiej, łyżeczkę czosnku granulowanego, pieprz i sól. I to wszystko trzeba po prostu wymieszać. Oczywiście, jeżeli masz jakieś preferencje co do smaków, to tutaj możesz sobie dodać oregano, tymianek. Myślę, że fajnie, że będzie pasował rozmaryn, chociaż jest bardzo intensywny, więc jakoś bym z tym nie przesadzał. Bazylia suszona. Czemu nie? Ja stosuję takie przyprawy i wydaje mi się, że jest chyba ok. Ale ty kombinuj. Ale ty może nie kombinuj się. Ty eksperymentuj. Bo właśnie kuchnia to eksperymenty. Czasem dodasz coś innego, a już to danie się zmienia i właśnie to jest cudowne w tej kuchni, że czasem danie, które robisz cały czas tak samo, sytuacja sprawia, że czegoś nie masz i dodajesz alternatywny produkt, przyprawę, ta potrawa właśnie staje się inna niż zwykle, właśnie jeszcze lepsza. Tego czegoś, co brakowało, właśnie znajdujesz. Mąkę mamy już przygotowaną z przyprawami. Teraz przyszedł czas na przygotowanie kolejnych składników, jakim będzie jajko i mleko. Wbijamy jajo. Od szczęśliwej kurki oczywiście. Za 3 do kosza. 100 ml mleka. I mieszamy. Mieszane. Trzeba jeszcze jednego składnika do panierki. Bułki tartej. Ostatni element tej układanki to bułka tarta. 2 godziny minęły. Cebula nam się fajnie wymoczyła. Trzeba ją wycisnąć. Dobra. Panierujemy i pieczemy. Więc teraz dobrze obsypujemy ją mąką z przyprawami. Staramy się ją jeszcze pootwierać bardziej, żeby ta mąka powchodziła w każde zakamarki warstwy cebuli. Każdą warstwę trzeba dobrze obsypać. Nadmiar oczywiście wysypujemy. Teraz wkładamy do jajka z mlekiem. Dobrze moczymy. I na sam koniec nasza cebula ląduje w bułce tartej. Dobrze ją oczywiście obsypujemy. I tak przygotowaną cebulę wkładamy do airfryera na 190 stopni na 20 minut. Przed położeniem cebuli do airfryera dobrze jest skropić jakąś oliwą. Tak samo skropimy później naszą cebulę. I tak przygotowaną cebulę wrzucamy do airfryera. 190 stopni, 20 minut. I teraz bardzo ważna uwaga. Ponieważ różne frytkownice beztłuszczowe działają podobnie,
ale zauważyłem, że czas pieczenia, temperatura jest uzależniona od danej marki, od danego modelu, od danej pojemności, którą ma dana frytkownica beztłuszczowa, więc ja zachęcam do tego, abyś koło 15 minuty pieczenia zobaczył, jak ta cebula wygląda. Może się okazać, że już będzie dobra, a może się okazać, że jest totalnie blada i trzeba zwiększyć temperaturę albo wydłużyć czas pieczenia. Także musisz być czujny. Musisz być czujny przede wszystkim, sprawdzać, zerkać. Ja już tyle razy stosowałem, tyle razy robiłem tą już cebulę, że te 190 stopni, 20 minut w zupełności wystarcza i jest ok. I nasza cebulka już się nam kruszy, a jeszcze nie próbowaliśmy. Do tego sos, kwitnąca cebula i mamy to. Spróbuj, a nie pożałujesz. Już nigdy więcej nie kupisz prażonej cebulki, bo będziesz robił właśnie blooming onion, czyli kwitnącą cebulę. Ślinka cieknie, jak zawsze. Tyle na dziś. Cześć czapka. Widzimy się w kolejnym odcinku.